Kiedy w 1949 roku Urząd Bezpieczeństwa aresztował Władysława Bartoszewskiego, jego żona przez ponad pół roku nie wiedziała, co się z nim dzieje. Nie wiedziała nawet, czy żyje. Pisała listy do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i do prezydenta Bieruta z prośbą o jakąkolwiek informację. Odpowiedź otrzymała dopiero po pół roku, w czerwcu 1950 roku, z informacją, że mąż znajduje się w dyspozycji Naczelnej Prokuratury Wojskowej, co brzmiało złowróżnie. To było już drugie aresztowanie Władysława Bartoszewskiego. Pierwszy raz trafił do więzienia w 1946 roku. Był politycznie niepewny. W 1945 roku ujawnił swoją działalność w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, za którą został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a potem wstąpił do opozycyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przez 1,5 roku publikował w Gazecie Ludowej artykuły opiewające bohaterstwo żołnierzy AK, niezgodne z oficjalną propagandą, która określała akowców mianem zaplutych karłów reakcji. Aresztowano go pod fałszywym zarzutem szpiegostwa. Spędził w więzieniu 16 miesięcy. Zwolniono go w kwietniu 1948 roku, by w 1949 aresztować go ponownie. To wtedy zaczęła go szukać żona. Kolejne listy Antoniny Bartoszewskiej były prośbami o zgodę na dostarczenie mężowi paczek żywnościowych, odzieży, a także podanie adresu, na który mogłaby wysłać list. Odpowiedź otrzymała dopiero 2 stycznia 1951 roku z informacją, że pieniądze na zakup kolejnych paczek żywnościowych może składać w więzieniu Warszawa-Mokotów. Dla Antoniny była to informacja, na którą najbardziej czekała. Jej mąż żyje. Bartoszewski po trwającym 2,5 roku śledztwie został skazany na 8 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo. W stalinowskich więzieniach spędził 6,5 roku. Zwolniony w sierpniu 1954 roku przedterminowo ze względu na zły stan zdrowia. 2 marca 1955 roku Najwyższy Sąd Wojskowy uznał wyrok skazujący za niesłuszny. Po latach, opisując samego siebie w dniu zwolnienia z więzienia, powiedział: „Miałem 32 lata i doświadczenie stulatka. Niby spore, ale przyszłość pokazała, że można więcej”. Listy żony Antoniny Bartoszewskiej do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie męża. Do zobaczenia w Muzeum Pana Tadeusza.